Was zastanawia się, co dzisiejszy dzień przyniesie. Mówiliśmy o pszczółkach. Pszczółki mają miód. Miód jest żółty. Patrzycie na mnie, a ja jestem w białej koszulce, ale z żółtymi palamami. Co to za plamy? Otóż kogiel mogiel! I tak Was serdecznie witamy. I was the darkness, you yearned for the light. Now you're gone. Tak, na dzień. I nic Na dzień. więcej. Raz dziennie. Naprawdę, raz dziennie. Ja rozumiem. Now you're gone. Why did you cut me up, ring me out, and leave me high and dry? Było wejście smoka. Weźcie smoka, nawet Klaudia nie przypuszczała, że aż tak mi bije. Poczekaj, zanim zaczniesz kopać. My tutaj chcieliśmy Wam coś pokazać i podzielić się z Wami. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że zakupiliśmy sztobry, wierzb, różnych gatunków wierzb. Z jakiego względu? Przede wszystkim dla pszczółek, tak jak Marcin wspomniał, a drugim czynnikiem jest również tutaj, żebyśmy ten wał, tutaj tą stronę odgrodzili się od... Standardowego od uprawiania pola, no jak Dokładnie. wiecie, tego pustynnego, co nie? Ponieważ I wierzba opryskiwanego. oczyszcza wszelkie, jak są jakieś toksyny, no Metale jest ciężkie, metale. nadmiar azotu, ale też oczywiście osusza, więc raz, że nas zalewało od pola, no to jakby No, już nie jest, naprawdę. to jest właśnie to, że no, nic tu nie mogło rosnąć, więc cała woda spływała. I wierzby załatwią nam kilka, właściwie to Klaudia, Bardzo będą dużo pokarmem nam dla załatwi. królików i dla kus, Tak. bo uwielbiają, jest tam salicyla. Tak, salicyla. Wierzby są specjalnie dobierane w ten sposób, aby były męskimi wierzbami, ponieważ one pyłkują, a to jest pożytek dla pszczół, czyli podobno 4 takie wierzby jakiegoś tam dorosłe potrafią zapewnić pyłku dla jednego ula. Tych wierzb mamy, czy tam sztobrów mamy 100 z małym plusem, chyba 120. I także na nasz jeden ul, to jak myślicie? To chyba się zgadza. Ale pomożemy sąsiadom. No Wystarczy i chyba. wiecie, i też troszeczkę bariera dodatkowa, jakaś I przed od wiatrem. wiatru. I tu Dokładnie. będzie taki przyjemny tunel się stworzy, mamy nadzieję. Nazwiemy go drogą szczęścia, jak do nas przyjedziecie. Przepędzimy was 100 razy w jednym kierunku, 100 razy w drugim kierunku i zobaczycie dopiero, co to znaczy prawdziwa znaczy miłość. szczęście? Tak, szczęście od przyziemnych. Dobra, kochanie, słuchaj, żebyśmy się nie pomylili. Wiesz, jak ja sobie myślę? Ale tutaj sadzimy na rogu, prawda? Dobra, wiesz co, może Nie, na rogu nie, może tą dragońską byśmy chcieli na rogu. No ale jeszcze nie mamy jej. No ale tej to zostawimy, dragońską. zostawimy miejsce. No to dobra, to weźcie, bo wiecie co, pan miał tyle gatunków wierzb i łudziłam się, że dostanę również tą dragońską, czy smoczą, ale niestety nie dostaliśmy. No, w opisie niby było, dostaliśmy Opis, inną zamian. dostaliśmy Nie inne, upieramy się, ale- ale wiecie, tamta jest taka po prostu bardziej No ładna. taka fajna, takie no. Dlatego trochę miejsca musimy sobie, może jeszcze, a różowe mamy? Nie wiesz, która z nich na różowo kwitnie? Wiesz co, lipińska chyba. Tak? No dobra, Tak. kochanie, czy chcesz się mieszać, czy Lipińskiego. najpierw lecimy pojedynczo, co nie? Pojedyncze, To żeby zostawmy były tutaj różne. na to. O, i tu. Ustalmy sobie, wiesz, dobrze, jakiś... czyli najpierw lipińską, Dobrze, bo jest od różowa i L. od wejścia. To zaczynamy, znaczy nie, tak mi się wydaje, że jest różowa, nie jestem pewna. No dobrze. No, to No dobrze, zaczynamy od lipińskiej. Lipińskiego. Po dwie sadzisz? po dwie chyba, wiesz? Myślisz, Jak- że co, nie przyjmą się? A ja wiem, czy się przyjmą, czy nie, no to lepiej po dwie zasadzić. Co, ile zrobiłeś odstęp? 2 kroki. No ale 2 kroki To jest twoje... 2 metry. 2 metry, dobrze. I to jest wierzba górowa. Zapisuję wszystko, bo później wiecie co, to się człowiek no pogubi, a fajnie będzie wiedzieć na przyszłość, jakie to są odmiany wierzby. I zapisuję to tak po kolei jak lecimy, bo chcemy na przemian sadzić. Łatwiej by było oczywiście sadzić tutaj lipińskiego, tam szmita, a resztę jeszcze jakąś inną. Ale no to po co? Przecież to fajniej będzie wyglądało, jak to będzie takie nieujednolicone w kawałkach, nie będzie takie monokultury w jednym zagęszczeniu. Sadzimy po dwie na wszelki wypadek, żeby po prostu się któraś przyjęła.
Raz, dwa. Dobra. Jaka następna? Migdałowa. Migdało moja ulubiona. Proszę. I'm a mess, babe, why can't you see? No hope in what's left of me. I had to tell you before I fall asleep. Sitting there on the edge, babe, not knowing which way to lean. Ci tam dałam. Tam masz wawrzynkową. Wiedziałem, że ty się bez... Nie zacząłeś. Jak nie? Super, kurwa, padzie położyłem. A to 2 kroki robisz czy jeden? 2 duże. Aha. Ty nie zaczęłaś od mojego, ja już widziałem. Trzeba cały czas nadzorować. No ale dobrze, że ciebie mam, no. Bez ciebie bym zginęła. To prawda. Nie ma tak chodzić z takim. Spójrzcie, jakie mamy dobroci tutaj na wałach. Wszystko to, co od kurek ostatnio Marcin czyścił, to właśnie ląduje z tej strony tutaj na wały. I tak co roku, za każdym razem, znaczy co roku, za każdym razem jak wywozimy od królików czy od kur, no to właśnie tutaj ląduje. I po trochu nawozimy tą naszą glinę. W takich miejscach po 2-3 miesiącach nie będzie widać tego paskudztwa, ale masz te szczobry, masz następne. Mam. Nie będzie widać tego paskudztwa. Tak, to się rozłoży. A wiecie, a za to będzie widać piękną trawę, bo autentycznie trawa dostaje fioła po czymś takim. Tak. Nie wiem jak to jest z tym o. O, kamień? Ludzie mówią o tym, że coś tam się przepala od tego kurzyńca. No może, u nas się jakoś nie przepala. Może dlatego, że tu nic nie ma właściwie do przepalania się. Dżęgielowska. Give it all to me, babe, Fajnie się and I nazywa, give to the world to you. Tripping all over you. Make a whole song, keep it still. Give it all to me, babe. I give it all to you. If you give it all to me, babe, I give the world to you. Sweet thing. Tripping all over you. I'm saying tripping all over me. Yeah. Sail away, with me. Sail away, come sail away with me. Kup mi. Nic ci nie kupię, nic ci nie kupię. Ja wiem, ty szybki jesteś, te klocki, szybszy ode mnie. Przecież ty mi wrzuciłaś na ruszt, że potrzebujemy kosiarkę. No potrzebujemy kosiarkę, no i co? No ale wrzuciłaś mi na ruszt. Facetowi takich rzeczy się nie robi. No ale co mam ci powiedzieć, potrzebuję waciki. Dzieciaki się wylegują. Amber śpi, jak zabita. Thanos gdzieś schowany. Marcina widzieliście na załączonym obrazku, a ja idę po jaja. Jaja, bo już się wylewają tam na pewno. A przy okazji pokażę Wam kurnik, jak jest pięknie wysprzątany. Marcin go wczoraj czy przedwczoraj go myjką ciśnieniową wyszorował. Wiecie, my tak, drzewko. My tak zawsze staramy się takimi przedsezonami właśnie, sezon wiosenny i sezon jesienny, żeby po prostu kurnik był na cacy wysprzątany, taki no od podstaw, no, a to jest najlepsza pogoda, sucha, słoneczna, przewiewna, więc całą tą wilgoć szybko się wyparuje. Proszę? Tak, od myjki ciśnieniowej, oczywiście od myjki ciśnieniowej. Nie mówimy o takim rutynowym naszym tygodniowym sprzątaniu, tylko no takim, Marcin mnie ciągle poprawia, pucowaniu.
Ja mówię sprzątaniu, tym pucowaniu, zaraz mi jeszcze coś tutaj... Porządnym pucowaniu. Słuchaj, bo twoje gołe golonki zaraz pokażę. Ale chcesz, żeby nam się widzowie zżygali? Stracimy subskrybentów. Dobra, idziemy. Ojej. Pszczółki u nas już pracują. Sprawdzaliśmy, co u nich słychać. Wszystko jest w porządku. Jak O, teraz wam coś pokażę, coś pięknego. Wyobraźcie sobie tą sadzonkę. Dostałam po prostu tak na żywca wyrwane patyki były z ziemi w zeszłym roku od mojej koleżanki mamy i się przyjęły. Zobaczcie, lilak, jak on pięknie pachnie. Coś niesamowitego. Ma 3 kwiaty, 3 grona. Może będzie jeszcze tego troszeczkę więcej. Mam taką nadzieję, no zobaczymy. Ale mówię, przyjmie się to, przyjmie. Wsadziłam tak, zobaczcie ile patyków nasadziłam i chyba większość się przyjęła. Bierzemy i idziemy. Nie uciekaj, kurko. O, spójrzcie na te ściany, są białe. Naprawdę. Ojejciu, zobaczcie. Marcin to sprzątał, przecież 2 dni temu sprzątał i jak skurcz się jakiś taki pył czy coś, no zobaczcie, tu już jest normalnie kurz na tym. Niesamowite. Wow. Ale widać naprawdę różnicę. Nie o to mi chodzi, że po prostu jest no, świeżo, czysto. To co na dole, no to macie 2-dniowy tutaj pobyt dziewczyn. Tak to wygląda. Ale jest no dużo jaśniej. Dobra, zbieramy jajca. O, widzicie? Jak już nam jest kubka, jak się uzbierała. Ale tu pod spodem trzeba się jeszcze dostać. No niestety kury jeszcze tutaj pod spodem nam noszą. Siema, a ty co taka spóźnialska? Ty wiesz, która godzina jest? To już dawno powinnaś jajo wypluć. Zobaczcie, jak musicie zabezpieczyć drzewka przed tymi kozuchami, świntuchami. Teraz ja zdejmuję to, ponieważ potrzebujemy te białe paliki i zamiast nich po prostu, bo tu jest aż 5, postawimy te takie szare, troszeczkę niby lepsze, w cudzysłowie lepsze, ponieważ one dalej są takie chybotliwe, nie są tak stabilne, żeby można było je na rogi dać, ale myślimy, że po prostu uchronimy tą lipkę, która tutaj sobie ładnie rośnie. No to wiadomo, bo jak zostawimy to same sobie, to kozy się co poczęstują. Dobra, nie będę tego słupka odkręcać. Ta lipka jest dużo młodsza od tych, co mamy na alei. Ja ją kiedyś dostałam taką małą sadzoneczkę, no i się tu przyjęła. Widać pączki są, ale powiem Wam, że w stosunku do tych lip, które mamy na alei jest spóźniona, tak mi się wydaje. No, ale jedyne co mi się w niej troszeczkę bardziej podoba, że
jednak rośnie, nie jest tak przystrzyżona jak te nasze, bo nasze no, były prowadzone w szkółce, więc ich kształt jest taki ekliptyczny, nie, no, owalny. A ta widać idzie swoim naturalnym torem życia. Aha, Marcin mi dał zadanie, wiedział co robi. Powiedział, weź ty to odkręć, a ja przyjdę. Dobra, później będę się bawiła w zwijanie tego, chociaż zajmuje to godzinę, ale to i tak jest tutaj tak namieszane, że to bez sensu, szkoda czasu. Life too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. I keep checking in to see if you're still home. Wanna be your light, wanna be your home. Ooh, are you home? Ooh, are you there? No one ever see me the way you do, 'cause I never met anyone like you. Look up, the stars align. Now what don't I do be strong all by myself? You said it's okay to ask for help, and God, I found you now. Don't know why you keep letting me in, 'cause I'll be terrified to let someone else win. Hono, Klaudia, hono, widzowie czekają, hono, hono. Cichaj, już, nie, bez ekscytacji. Zjedliśmy śniadanie? W moim wieku ekscytacja jest niezdrowa. Tak, i później kapnęliśmy się, kurczę, już tak szybko minęło, głodni byliśmy. Co niektórzy, jak Marcin ostatnio stół robił w domciu, pisali, żebyśmy zrobili tutaj ten. Wiecie co, my nie chcemy. My lubimy taki... Naturalny, Właśnie taki naturalny srebrny kolor, srebrny Mniej kolor. roboty przede wszystkim. Dlaczego po poprzednim filmie też osoba się jedna spytała, jaki jest sens kupowania jajka broilera za na przykład 3,50, inkubowania go, co dodaje wam kosztów, bo przecież dodaje wam kosztów, część jajek się nie wykluje, więc to jajko jest tak naprawdę może z prądem 4,50, jak można kupić jednodniowego broilera za 3,50. Bardzo słuszne pytanie, na nie już odpowiadaliśmy w innych tak, odcinkach, tak. natomiast no, ja ci szybko odpowiem. Przypomnienie. Ten kurczak powinien jeść jak najszybciej i mieć jak najmniej stresu. Ty masz kurczaka, który się wykluł i on ma, wiadomo, że on ma własny zapas tam żółtka, które tam przez 24 godziny go trzyma, ale ty go dostajesz, on jest wytelepany w paczce, tak jak powiedziałeś sam, że tam się kilka zmarnowało, nam się żaden nie marnuje. Kurczaczki momentalnie zaczynają jeść po wykluciu i czyli mają te swoje żółtko, ale już zaczynają przyjmować pokarm, mają 100 razy lepszy start. Dodatkowo ja nie jestem pewien, tu bym nie chciał być jakąś wyrocznią, ale prawdopodobnie broilerki małe są szczepione, czyli w wodzie jest podawane im już coś tam, zanim zostaną wysłane, tak żeby były zaszczepione i wam nie pozdychały. My tego nie wiemy, przypuszczamy i ktoś nam o tym mówił, jakby nie mamy tutaj takiego źródła pewnego, natomiast my wiemy dokładnie jaki ten nasz broiler jest. Nasz broiler jest nie z naszych jajek, ale nieszczepiony, urodził się u nas, wiemy od samego początku i kiedy zaczął przyjmować nie mamy żadnych upadków, nie miał od początku żadnego stresu. I to jest, uważamy, ta wartość dodana. A na przykład, no już pomijając szczepienie, bo wtedy byłoby to nieuniknione, czy nie lepiej by było wziąć takiego już broilerka 2-tygodniowego, większego, który od razu od samego początku już jadł, prawda? No właśnie, I w tym momencie sobie lepiej go nie odchować, przejść stopniowo na swoją paszę. Właśnie Klaudia powiedziała. No i rozumiecie, przesuwamy granice. Przesuwamy granice i teraz pytanie, jak dobry chcesz mieć produkt? Czy chcesz iść w ekonomię, opłacalność i jakby, wiecie, żeby szybko poszło, mniej problemów? Czy chcesz mieć najlepszy produkt, jaki jesteś sam w stanie wyprodukować?
my uważamy, że im więcej wychodzi od nas, tym jest lepsze. Można kupić takiego 2-tygodniowego, bo on faktycznie kosztuje, słuchajcie, on już chyba waży z kilo albo coś i kosztuje może 10 zł. To w takim razie to po co kupujesz pisklaka? To kup se takiego. Ale ciągle, powtarzam, nie masz pojęcia, co tam było dawane. No i oczywiście, że on ci urośnie i oczywiście, że to, że tamto, że kurczak się czyści w miesiąc czasu, go wyczyścisz z tej chemii, tak mówią. My tego nie sprawdzamy. Nasze kurczaki też nie są mega najlepsze, tak jak to cały czas powtarzamy, żeby nie było, że tylko to my i my i my, to tak może brzmieć. Nie są najlepsze. My mamy zboża kupowane, my nie siejemy własnych zbóż. I jakby no, liczymy na to, że to co kupujemy ma jakąś tam powiedzmy normy spełnia, ale nie są to certyfikowane rzeczy, bo na nie nas nie stać. No, w tym momencie Byłoby kurczak, bardzo ciężko je zdobyć w takich ilościach, kosztowałyby kosmiczne pieniądze Tak. i my jakby my odpuszczamy ten moment, że kupujemy co najlepsze możemy i co nas stać, czyli jakieś zioła, wiecie co my tam dodajemy, natomiast to nie są certyfikowane organiczne pasze, jakie byśmy sobie życzyli w idealnym świecie. Dokładnie. No i tyle. Zobacz, widzisz jak lata wszystko w powietrzu? No, kichnąłem. Z drzew. Tak to wygląda, jakby śnieg padał. Aj, Azjan klockuje. Pyli. To No drzewko pyli, chyba zabawi. drzewka pelą. Wierzby. A nie, a ty wykonałeś telefon? Ja jeszcze nie. No widzicie. No to teraz wiesz co, przy ludziach zrobię ci borutę. Masz jutro zadzwonić do Traktomixa. Ile czasu? No zobaczcie, sezon się zaczyna, już traktor powinien być uruchomiony, a ten się ciągle ociąga. A bo ja ciągle mam coś do roboty. No ja wiem, że masz ciągle coś do roboty, ale telefon trzeba wykonać. Słuchaj, Już ja im popędzę kota. w przyszłym tygodniu ma być traktor gotowy. Będzie. No, Będzie gotowy. Zobaczysz, ja tam porozmawiam z nimi. No przecież wiesz. no znają dobrze, nas. nie, no ale wiesz, żeby nie wyleciało ci z głowy, no bo ja No. rozumiem, miałeś, wiesz, budowałeś obórkę i tak dalej, ale no telefon można zrobić. Dobra, obiecuję ci, że w następnym tygodniu traktor będzie gotowy. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, co? Nie przeciągamy. Mamy nadzieję, no wszyscy, że macie pogodę taką. Dokładnie, ale z tego co widzieliśmy na pogodynce, to zapowiada się wspaniały tydzień, że będzie majówka udana. Czego Wam serdecznie życzymy.